Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Lecimy do sklepu, gdzie możemy kupić okulary. Mój mąż ostatnio na Guannali zgubił swoje, dlatego czas wymienić. Wybierzemy mu najlepsze okulary, jakie może mieć. Nie będziemy raczej na nich oszczędzać, dlatego że mój mąż szanuje takie rzeczy. Po drugie, w końcu trzeba mu coś porządnego kupić, więc myślę, że okulary to jest idealny sposób na to, żeby wydać pieniądze, więc idziemy do sklepu okulistycznego. Tam prawdopodobnie zrobią mu dodatkowe badanie, żeby sprawdzić, jak on będzie, jak ogólnie jego wzrok, stan oczu. I wiecie co? Przy okazji mają tam to darmowe, więc to jest tak jakby dodatkowa usługa, która jest w możliwości zakupienia tych okularów, więc super. Dlatego też pokażę Wam, jak to wygląda, jak będziemy wybierać, żebyście mieli okazję zobaczyć. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zaczynamy tego vloga. Aby kupić okulary, wybraliśmy się do jednej z sieciówek popularnych w Korei, A-Gentry, i niesamowicie dobrze wtrafiliśmy, dlatego że mieli zniżkę do 70% na 15 lat działalności, więc marka długo prosperuje na koreańskim rynku i jest dostępna w różnych miastach w Korei. Zrobiliśmy wszystkie potrzebne badania. Mój mąż ma problem z widzeniem w nocy i jako że czasami jeździmy w nocy prowadząc samochodem, to musieliśmy właśnie skupić się najbardziej na tym problemie. Naprawdę bardzo mała ilość okularów, oprawek pasuje do jego kształtu twarzy, więc to nie było takie łatwe zadanie, ale zdecydowaliśmy się wybrać najlepsze. Musieliśmy ponownie pójść zbadać oczy, ale tym razem pod względem samej wady oka, czyli sprawdzić, jakie minusy w danym oku mój mąż ma. Po dobraniu szkieł mieliśmy zdecydować, jakie funkcje te okulary mają. Oprócz przyciemnianych szkieł, czyli jeżeli będzie słońce, to szkła będą się przyciemniać i będą przeciwsłoneczne, to także zdecydowaliśmy się na odbijanie niebieskiego światła i specjalne poprawianie w nocnej jazdy samochodem. I w trakcie fittingu także zwróciliśmy uwagę, że chcemy nowe okulary, a nie z wystawy, więc okazało się, że na takie okulary musimy niestety dłużej czekać, normalnie tydzień, a na takie nowe około 2-3 tygodni, więc niestety trzeba swoje odczekać, ale myślę, że to jest lepsza opcja i lepiej zwrócić na to uwagę, kiedy byście kupowali okulary, żeby nie dostać takich przemacanych przez innych. Lecę teraz na festiwal. Mój mąż razem z Eliaszem pojechali dzisiaj gdzie? Już Wam mówię, do Kids Cafe razem ze znajomym z pracy i jego synkiem, więc ja miałam taki pół dnia wolnego. Ogarniałam mieszkanie, bo słuchajcie, z nowe zmiany. Ostatnio nadchodzi przecież jesień, więc trzeba się przygotować do jesieni. Zmiany. Oprócz ostatnio posprzątania szafy, ogarnięcia dywanów, zmiany zmywarki, to ogólnie zmieniłam też moje biuro, więc wygląda troszeczkę inaczej. Może nie troszeczkę, ale nawet bardzo mocno inaczej. Później Wam pokażę, ale słuchajcie, jedziemy na festiwal do Janlim Port. Jest to port, który znajduje się gdzie? Między Sasang a Dadepo i ostatnio byliśmy tam na rowerach, więc jeżeli oglądaliście poprzedniego vloga i jesteście na bieżąco, to pewnie orientujecie się, widzieliście właśnie ten port, w którym byliśmy.
Dobra, musiałam przebiec przez ulicę i przy okazji wzięłam sobie mikrofon, żeby było mnie słychać, bo jest strasznie głośno na ulicy i bo jesteśmy w takiej portowej części Busanu. Tutaj jest bardzo dużo takich fabryk, firm właśnie zajmujących się taką portową dystrybucją i idziemy do Janlim Port, o którym już Wam wspominałam i tam jest festiwal Nakhanori Festival, czyli miejsce, gdzie będą wystrzeliwane, no nie wystrzeliwane, podpalane woreczki razem z prochem rozwieszone na sznurkach z jednego brzegu do drugiego brzegu. To są starodawne sztuczne ognie, możemy je tak nazwać, które były wykorzystywane w czasach Joseonu i bardzo popularne ponownie się zrobiły dzięki miastu Hannam, które jako pierwsze rozpromował właśnie takie fajerwerki na urodziny Buddy. Na początku było jakieś 500 osób, które widziały właśnie ten pokaz, ale z roku na rok zrobiło się tyle ludzi, że zaczęły inne miasta także korzystać z tego pomysłu i same zaczęły swoje takie festiwale robić. Teraz, z tego co kojarzę, my próbowaliśmy chyba 2 razy z roku na rok przystąpić do tego festiwalu Hannam, w Hannam, ale nigdy nam się nie udało zdobyć wejściówek, dlatego że jest chętnych około 30 000 ludzi, a z roku na rok zwiększali tą liczbę. Wiem, że w zeszłym roku chyba było miejsc 10 000, więc widzicie jaki jest przeskok, bardzo dużo ludzi chce to zobaczyć, bo to jest niesamowity widok. Tutaj w Busan jest drugi rok, kiedy ten festiwal będzie miał miejsce i to nie jest na urodziny Buddy, tylko właśnie teraz w tym czasie. I w zeszłym roku nie udało mi się także być, bo chyba byliśmy na wyjeździe gdzieś. Nie zdziwię się, jeżeli byśmy gdzieś na kempingu. Ubranie tej bluzy było świetnym pomysłem, bo jest cieplutka i zakrywa mi moje pośladki w tej spódnicy, więc jest idealna. Lecę teraz do moich chłopców, bo przyjechali, więc będziemy się powoli zbierać do domu. Bardzo fajnie było. Nie był to jakiś duży festiwal, ale to jest druga dopiero edycja, więc myślę, że jeżeli będzie wielu chętnych do zobaczenia takiej i ogólnie troszeczkę więcej szans ta okolica będzie miała na rozwój, to może ten festiwal także zacznie się robić większy. Zobaczymy. Z roku na rok pewnie będę tutaj przyjeżdżała, bo ciekawa to inicjatywa. Chciałabym zobaczyć też, jak to się będzie rozwijało w przyszłości, a my będziemy dzisiaj lecieć do domu i będziemy się widzieć. Ja za to będę się z Wami widziała już jutro.
Mamy dzisiaj poniedziałek, więc odzywam się do Was, bo mam parę update'ów. Miałam się odezwać w niedzielę, ale siedzieliśmy tak naprawdę w domu, bo robiliśmy parę ważnych rzeczy, które chciałam Wam, słuchajcie, pokazać. Jedna z takich ważniejszych rzeczy to u Eliasza się znowu pozmieniało, a zmieniłam to, że nie mamy już klimatyzacji. I pokój zrobił się troszeczkę większy, większy i jaśniejszy. To jest jedna z tych miłych rzeczy, dzięki czemu no po prostu Eliasz ma większy pokój, ma więcej miejsca do zabawy. Dużo lepiej to wygląda, myślę. Kolejny z takich update'ów, bardzo dużych update'ów, to, że nie mamy szaf. Pozbyliśmy się w końcu ich. Jest jeszcze bałagan, dlatego że będziemy kombinować, co tutaj potworzyć, aby zrobić więcej miejsca na układanie książek. Ja już mam w ogóle pomysł na ten pokój w przyszłości, ale zobaczymy, czy mi po prostu wyjdzie. No jest to spory update, dlatego jeszcze mamy sporo rzeczy tutaj na podłodze, bo się pozbyliśmy, mieliśmy okazję w ogóle szybko się tego pozbyć. Mój mąż już zaczął układać swoje papiery. Ma tutaj rzeczy do powyrzucania. Ma też książki do poukładania, ale nie mamy jeszcze na nie trochę miejsca. Ja muszę doczyścić swoje pierdółki. Mam komputer ustawiony w taki sposób. Zastanawiam się, że w przyszłości zmienię właśnie to, jak będzie tutaj wyglądało, ale to dopiero wtedy, kiedy wykombinujemy resztę rzeczy, których po prostu tutaj brakuje. Ja mam znowu opcję zrobienia to w taki sposób, żeby podzielić ten pokój na dwie części, ale już nie zasłaniając okna w taki sposób, jaki zasłanialiśmy, przez co tam było bardzo ciemno. Teraz jest dużo jaśniej. Nawet widzę to po swojej twarzy, jak się oświetla. Przepraszam Was bardzo, w ostatnim filmie dostałam Wasze komentarze na temat tego, że jest za ciemno. Przepraszam, ale po prostu się jeszcze uczę tego programu. Jest troszkę przy tym pracy, więc mam nadzieję, wybaczycie mi tą sytuację. I jeszcze kolejny update, czyli poprawiamy naszą werandę, robimy ją przyjemniejszą, lepiej wyglądającą, tak? To już Wam pokazuję. Mamy w końcu podłogę na naszej werandzie. Wiem, brakuje, ale to jesteśmy w trakcie ogarniania. Po prostu brakuje nam jedynego opakowania właśnie takiej podłogi, żebyśmy mieli ładnie ułożoną, ale jest to na plus. Jest na plus, bardzo mi się to podoba. Pewnie niedługo książeczka i będę sobie siedziała tutaj, czytała w przyjemnej atmosferze. Oczywiście pranie wisi, bo jakby to nie. Ale powiedzcie, wygląda naprawdę fajnie. I co jeszcze? A, pogoda się poprawia, dlatego też jest troszeczkę jaśniej dzisiaj. No i oczywiście kolejny update, moje włosy. Tak, zdecydowałam się ponownie je ściąć. Myślę, że super wyglądają. Jestem zadowolona. Fryzjerka ścięła mi włosy równo. Nie ma czegoś takiego, że tu i tutaj jest różnica. Do tego nie mam jakichś takich tutaj fal dziwnych. Oczywiście odginają mi się, bo zakładam często za ucho, ale też fajnie wyglądają założone za ucho. No widać. Dobra. W ogóle wcześniej nagrałam zmianę fryzury w moim filmie, który widzieliście pewnie w czwartek, jeżeli oglądaliście mój film. Więc śmiesznie w ogóle to wszystko tak wychodzi, bo nawet nie wspomniałam o tym. Ale tak bywa. Dobra, rozgadałam się znowu. Sporo update'ów, jeszcze update książkowy mnie czeka dla Was, ale nie wiem, czy już w tym weekly vlogu, bo nie chciałabym, żeby się to wszystko tak przedłużało. Dzisiaj jeszcze wychodzę z koleżanką, więc zabieram Was ze sobą. Idziemy do kawiarni, ona chciała iść do kawiarni z takim deserem, który jest bardzo popularny, ale to już wtedy pogadamy, kiedy pójdziemy tam razem. Ja się zabieram do roboty, bo mam troszkę jeszcze sporo wszystkiego. Jezu, jak to się jasno zrobiło. To była dobra decyzja. Early morning conversations, hanging out the edge of your bed.
I said something stupid just to make you laugh. Like I read it in a podcast somewhere. I could be the one to kiss your heart. I don't have to understand it. Know that this love is a work of art. Shit don't gotta be perfect. It's just gotta be ours. If you look back, baby, I won't tell. You know we don't pretend that it's now or never. If I wait all night, I can wait forever. And then hold your head till it all gets better. If alone to say when you change your mind, I'll be here to stay. Give you all the nights you need, honestly. Wiecie co, strasznie mi się moje włosy podobają, naprawdę super się układają. W ogóle ile tu światła teraz jest w moim mini biurze. I chciałam wam pokazać przy okazji mojego montowania filmów, to spójrzcie o jaką tą kokardkę mi chodziło, bo ona normalnie miała z tyłu tutaj tą sprzączkę, dzięki czemu tak się klipały te włosy, tak? Mogło? Tak, można powiedzieć. I słuchajcie, był problem z tym, dlatego że ten klips, często jeżeli na przykład zrobiłam sobie włosy, gumką zaczepiłam, to wtedy było za dużo włosów i po prostu ona się nie trzymała. Bo jeżeli są włosy za grube, to one wtedy się nie trzymają. I kolejny problem, jeżeli wziąłam za mało włosów, to wtedy to się ześlizgiwało, więc w pewnym momencie ta sprzączka mi pękła, rozluźniła się, no po prostu masakra. Ale stwierdziłam, że jej nie wyrzucę, dlatego że bardzo mi się podoba ta kokarda, bo jest no duża, fajnie wygląda, jest z takiego, wiecie, welwetu. I postanowiłam, że sama sobie zrobię sprzączkę, ale nie tego typu, tylko kupiłam ostatnio sobie ten grzebek do włosów. I postanowiłam, że przyczepię taką gumką. To są te gumki, które wam wcześniej pokazywałam, że one tak szybko bardzo parcieją. Ale ta się trzyma i fajnie ją zaczepiłam, dzięki czemu, jak mogę sobie zrobić tutaj, ile mi się podoba włosów, nie muszę się przejmować, że coś będzie mi spadało albo coś będzie się odczepiało. Po prostu sobie mogę, nawet kiedy nie mam spiętych włosów, widzicie, trzyma się. Więc jeżeli macie takie kokardy, lubicie je i te sprzączki nie do końca wam pracują, to właśnie polecam w taki sposób zrobić. Naprawdę trzyma się to fajnie, nie ma problemów, jeżeli chodzi o spadanie. Do tego ta gumka nie jest w ogóle widoczna. Tak jak widzicie tutaj z przodu, naprawdę prawie nic nie widać, odrobinę, ale z daleka nie ma problemu. Więc jak coś, bardzo, bardzo polecam. Lecę po Monikę, nagrałam już swoją 6. stylizację jeszcze jutro i będzie koniec. Fajny tydzień w ogóle z tymi stylizacjami. Myślę, że bardzo fajnie to wszystko wyszło. Lecę, bo naprawdę się spóźnię, więc później pogadamy. I can never go back to you. But what's another night worth to you? Now it's a shade of blue. I'm a lovesick afternoon. But I can never go back. Would you? Would you? Yeah, I hate it when I miss that mismatch. I just wanna check out how long we last. But wait a minute, don't wanna wait a minute when we detach. Shots like whiplash. I can never go back to the distant nights we had up on FaceTime, waste time, this and that. No, it took a few months of us to understand. I'm guessing that we both got different plans. Everything feels unnatural, and then I'm not thinking rational. But maybe I want closure, maybe I wanna be closer. I can never go back to you. But what's another night worth to you? Now it's a shade of blue. I'm a lovesick afternoon. But I can never go back. Would you? Would you? I
never go back to you. But what's another night worth to you? Now your head is a shade of blue. I'm a lovesick afternoon, but I can never go back. Would you? Would you? Yeah, I hate it when I miss that mismatch. I just wanna check out how long we last. But wait a minute, don't wanna wait a minute. When we be touched, hurts like whiplash. Odprowadziłam Eliasza i nagrałam ostatnią stylizację. Film wyszedł w czwartek, więc serdecznie Was zapraszam do obejrzenia. A w ogóle stylizacja na dzisiaj to taki studencki vibe i troszkę po studencku tu się zrobiło. Może nie wiem, czy studencko, szkolno, bo jest... Dobra, lecę i dzisiaj mam trochę do roboty, więc trzeba uciekać. Ładnie tu jest. Chociaż brudno troszkę, no jakby nikt nie sprzątał. Tu w ogóle mamy szpital. Tuk Hanem Pyeongwon, czyli szczęśliwy szpital. Tak się nazywa. Taką ma nazwę, no. Miałam dzisiaj z Wami porozmawiać na inny temat, ale chyba skończy się na tym, że mam szargane nerwy troszeczkę. Bo nagrałam właśnie tę stylizację, wracałam do domu i zobaczyłam, że jest po prostu syf. Nic się nie zmieniło, nic się nie posprzątało, jak był syf, tak jest syf. I do tego okazało się, że mieszkanie, które mieli tam wybudować do 2027 roku, więc tutaj już powinna być w ogóle budowa, więc liczyłam na to, że jak będzie to budowa, to będzie porządek, bo będą to sprzątać. Ale słuchajcie, jest postponet, czyli budowy nie będzie w tym momencie i nie wiadomo, czy w ogóle tam coś będzie, dlatego, że są problemy ogólnie, że z powodu election, czyli wyborów prezydenta, budowy zostały wstrzymane przez kredyty i tym podobnego. Przez to nie wiadomo, czy tam będzie w ogóle cokolwiek, nie wiadomo, czy będzie tam posprzątane. Poproszę mojego męża, żeby zadzwonili ogólnie do rady tego całego, wiecie, dystryktu osiedla, naszego osiedla nie, ale po prostu dystryktu, już nie pamiętam, jak to się nazywa. Bo jestem zdenerwowana. Zdenerwowałam się, bo nie rozumiem tego syfu. Nie rozumiem ludzi, czemu oni tak robią. No, powiem Wam szczerze, aż mnie trzęsie. Już dawno się tak nie trzęsłam z tego powodu. Dzisiaj mam chyba, przepraszam bardzo, ale hejtne ludzi. Nie, po prostu boli mnie coś takiego. Boli mnie wyrzucanie śmieci do lasów. Boli mnie wyrzucanie śmieci gdziekolwiek. Boli mnie zostawianie śmieci i nie zabranie. Nawet jeżeli nie ma śmietnika, to po prostu nie mogę na to patrzeć. Nie mogę patrzeć na coś takiego. Wiecie, ja widziałam tam takie rzeczy jeszcze w lato. Jak przechodziłam, od tamtej pory po prostu przestałam chodzić tam tą drogą, dlatego, że widziałam straszne rzeczy w tym miejscu, więc powiedziałam, że już więcej z Eliaszem tam nie pójdę, żeby on chociaż tego nie zobaczył. Bo jak przechodziliśmy, to niestety miałam okazję zobaczyć zwierzątko, no, po prostu zwierzątko, które już dograło swojego żywota i nie wyglądało estetycznie, no, po prostu wyglądało strasznie. I od tamtej pory już nie chodzę z moim synem w tym miejscu. Już chyba wolałam te rozpadające się domki, które po prostu wyglądały strasznie, ale chociaż nie było tego syfu tak dużego. Nie, po prostu nie mogę. Jestem załamana. Jestem załamana tym, co tu się dzieje i
Poproszę męża, żeby zadzwonił i żeby zrobili coś z tym. Jeżeli nic nie zrobią, to po prostu pójdziemy do Rady Dzielnicy. Pokażę zdjęcia, pokażę wszystko, co udało mi się nagrać i powiem im, że mają to ogarnąć. Nie, chyba już dzisiaj się nie odezwę. Ogólnie chyba zakończę w tym miejscu tego weekly vloga. Przepraszam Was bardzo, ale jestem po prostu podłamana taką sytuacją u nas na osiedlu. Po prostu najgorsze to jest to, że to jest między dwoma dzielnicami. Po lewej stronie jest nasza dzielnica, po prawej jest dzielnica Jompo, Somion. Prawdopodobnie dlatego też tutaj nikt nie zagląda, nikt się nie przyjmuje, bo to nie nasza dzielnica, a tam to jest końcówka dzielnicy. Tak naprawdę nic więcej tutaj nie ma, więc nikt o nic nie dba. No super. Okej, kończę. Oczywiście na koniec zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału, chociaż nie wiem, czy w ogóle jest sens. Dobra, pa. Tym smutnym akcentem.